Cześć, witam Was w 186 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj będzie o wymianie umywalki. Już niejednokrotnie wrzucałem jakieś tam vlogi właśnie z wymiany umywalki, no tylko tutaj postanowiłem Wam pokazać, bo miała być szybka, prosta, miła praca. Okazała się naprawdę miła, bo lubię pracować, ale nie była już taka prosta, a wręcz można powiedzieć, że troszeczkę się czułem jak saper na polu minowym. Dlaczego? No dowiecie się w dzisiejszym vlogu. W każdym bądź razie, tak Wam niejednokrotnie mówiłem, że nieraz się nastawia człowiek, że coś pójdzie gładko, szybko, ale wyskakują niespodzianki. No i tutaj w tym przypadku miałem dosyć dużą niespodziankę, bo wbrew pozorom wymiana samej umywalki na identyczną, po prostu ta była pęknięta i sobie klientka zamówiła nową, taką samą, ten sam model, pod tą samą szafkę. Wymarzona praca. Zdjąć starą, założyć nową. Nic prostszego, nic. Ale niestety, tak jak mówię, nie zawsze tak jest, nie zawsze tak wychodzi. I nie byłoby problemów, gdyby nie montaż tej starej. Ktoś, jakby to powiedzieć, tutaj u tej osoby, która montowała tą starą umywalkę, był przerost formy nad treścią, może tak powiem, bo okazało się, że był dość spory problem z demontażem tej starej umywalki. I tutaj cały myk polegał na tym, że trzeba było tak to zrobić, żeby nie zepsuć płytek. Tam jeszcze było lustro blisko, nie uszkodzić lustra, nie uszkodzić szafki, ale tak to zdemontować, żeby móc bez strat. Bo ja nie liczę jako stratę tą starą umywalkę, bo ona i tak poszła na śmietnik, ale nie licząc dodatkowych strat, czyli jakichś zarysowań płytek, nie daj Boże pękniętych płytek, uszkodzenia szafki, tutaj musiałem działać jak na polu minowym. Zresztą nie chcę Wam tutaj wszystkiego zdradzać. Wszystko zobaczycie w dzisiejszym vlogu. Myślę, że będzie ciekawy i być może komuś się przyda na przyszłość. Jestem też ciekaw, czy, nie wiem, ktoś z Was by miał w tym przypadku inne rozwiązanie. Ja zastosowałem takie właśnie, a nie inne. Choć próbowałem, powiedzmy, zrobić to w miarę delikatnie, ale niestety nie wyszło. A jak to wszystko wyglądało, zapraszam do oglądania. Także nie przedłużam. Jeszcze raz Wam wszystkim bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, pytania, które mi wysyłacie, na które chętnie odpowiadam. Za wszystkie subskrypcje, lajki, czy tak zawsze łapki w dół. Cieszę się, że ten kanał też się rozwija, że uczestniczycie w budowie tego kanału. A to, że subskrybentów z miesiąca na miesiąc przybywa coraz więcej, to cieszy, to znaczy, że jest jakieś tam zainteresowanie tym kanałem i tym, co chciałbym z Wami się podzielić. Także cóż, miłego oglądania i do zobaczenia za tydzień. Cześć. Cześć. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy wymieniać z
tego co zrozumiałem przez telefon, jak zawsze, jedziemy wymieniać umywalkę, czyli demontaż starej, montaż nowej. Nie wiem, jak montowana ta umywalka jest, nie wiem co to za umywalka jest, czy na blacie, czy na szafce, czy z szafką. Bo tutaj ciężko, no nie do końca to wszystko było wytłumaczone, ale generalnie rzecz biorąc jest umywalka do wymiany. Nie wiem, czy nowy kran, no pewnie nowy syfon. Także taka usługa, no typowo montażowa, także nie spodziewam się jakichś tam niespodzianek, chociaż różnie to bywa. No ale co? Jedziemy i zobaczymy jak zawsze na miejscu, co tam wyjdzie. Czy będą niespodzianki, czy pójdzie gładko. Także co? Jedziemy i do zobaczenia na miejscu. No i tutaj mamy tą umywalkę, którą będziemy wymieniać. No, tylko najpierw muszę tą szufladę zdemontować. Jak pewnie wiecie, systemy montowania, mocowania takich szuflad są naprawdę przeróżne. Także lepiej sprawdzić niż coś wyłamać, bo nieraz są po prostu przykręcane wkręcikami. Tutaj było akurat w tym przypadku na zatrzaski. Także stosunkowo prosty demontaż tej szuflady był. No, szufladę na bok dajemy, żeby nie przeszkadzała. No i teraz musimy rozbroić, że tak powiem, tą umywalkę, czyli podkręcać wężyki od zaworków, oczywiście zamknąć wodę, podkręcać wężyki i zdemontować syfon. Jeszcze sprawdzam, czy trzymają zaworki, bo wiecie, że różnie jest. Tutaj szmatkę podkładamy, bo tam zawsze z wężyków odrobinę wody poleci. Także szkoda, żeby na płytę poleciało, potem gdzieś tam może spuknąć czy coś. Zawsze jakąś szmatkę, ręczniczek podłożyć, tam zawsze ciutkę tej wody. Czasami więcej, czasami mniej, ale tu zawsze coś pokapie. To lepiej niech to sobie pokapie na szmatkę, czy tam do miseczki, jak jest taka możliwość. No i wężyki mamy rozkręcone, teraz demontujemy syfon. Tu akurat też jakichś tam większych problemów z tym nie ma. Wystarczy odkręcić syfon od korka spustowego, wyciągnąć całe to ustrojstwo. Oczywiście trzeba pamiętać, że tam jest woda, to wylać po prostu do kibelka, czy gdzieś tam gdzie można, i mamy umywalkę rozbrojoną. No i teraz się biorę za wycinanie, gdzie tutaj myślałem właśnie, że jest tylko w pierwszej warstwie ten silikon, że tak powiem. Wystarczy wyciąć i zdjąć umywalkę. No niestety, jak później zobaczycie, nie będzie to takie proste, jak myślałem. Ale zazwyczaj właśnie takie wycinanie przeważnie wystarcza. No nie w tym przypadku. Tutaj, jak widzicie, może nie widać do końca, ale mimo nacięcia pierwszego cięcia, że tak powiem, ta umywalka nawet nie drgnie. Także tutaj stopniowo wcinałem się coraz głębiej, ale efekt był, można powiedzieć, zerowy, jeśli chodzi o to, żeby ruszyć tą w ogóle umywalkę, żeby drgnęła.
tutaj no próbowałem na wszystkie sposoby, niestety no nie ma szans. To oczywiście wszystko dosyć długo trwało, ale no tutaj marne szanse na to, żeby no ją wyciąć i odczepić od ściany, że tak powiem. No i tu musiałem przejść niestety do bardziej drastycznych środków, czyli młotek, tam można przecinaczek, ja mam taki śrubokręt służący do podbijania. No i tutaj cały ten tył umywalki muszę odbić, odłączyć od reszty, czyli muszę tak to odkuć, żeby no, te plecy umywalki zostały póki co przy ścianie, a resztę umywalki, żeby można było zdjąć. No tutaj, jak widzicie, no też jest lustro, płytki, także no trzeba tutaj było się bawić, z wyczuciem to robić, no żeby po prostu nie uszkodzić no płytek, a już szczególnie lustra, no bo takie lustro pewnie kosztuje parę złotych, no jakbym gdzieś tak puknął nie tam, gdzie trzeba, to no, bym se zrobił niezłe koszta. No i tutaj właśnie powoli, po kawałku odkuwam tą umywalkę, ten tył umywalki od reszty umywalki, żeby po prostu zdjąć tą część umywalki i potem z tym, co zostało przyklejone do ściany, no po prostu sobie już się pobawić w odklejanie. Niestety, no rzadko, chyba drugi raz mi się coś takiego zdarza, żeby w ten sposób, no ale czasami właśnie tu jest przerost formy nad treścią, no i tutaj innego wyjścia raczej nie ma. Teoretycznie można było żyłkę czy coś i próbować, tylko że tutaj też nie bardzo żyłkę i przecinać to całość tam, tylko że to by trzeba było demontować całą szafkę. No też nie bardzo tam była możliwość, także no powiem wam, no dość utrudniona ta cała tutaj zabawa była. No ale powiedzmy, że umywalkę odzyskałem. Oczywiście ta umywalka i tak już pierwotnie miała iść na śmietnik, także no tutaj nie musiałem się specjalnie z nią bawić. No i zostało nam do właśnie odzyskania, jeśli tak mogę nazwać, to, co zostało wklejone na ścianie. No i tutaj jest już taka typowa dubaninka, bo oczywiście muszę to wszystko odbić, wyciąć, oczywiście nie uszkadzając płytek. Także tutaj kawałeczek po kawałeczku musiałem odkuwać, podcinać, żeby po prostu to wszystko, co zostało tutaj po tej starej umywalce, no trzeba odłączyć, odczepić od ściany. No i tutaj trochę właśnie tak będziecie widzieć, no było z tym zabawy, dłubania. Trochę też przyspieszę, bo to troszeczkę trwało, ale w miarę cały proces chciałbym wam tutaj pokazać, dlatego jak momentami będzie w takim ekspresowym tempie, że tak powiem.
No i tu jak widzicie, zresztą będzie później też lepiej widać, na górze właśnie był silikon, a niżej na całej tej powierzchni był jakiś klej, tak mi się wydaje, bo no inny kolor, inna konsystencja była. Nie było to sztywne, co prawda, ale no zdecydowanie inna konsystencja niż silikonu. No i ta umywalka właśnie na całej tej szerokości, na całej długości była wklejona, także no tutaj wycięcie standardowe no raczej nie wchodziło w grę i tutaj właśnie po kawałeczku na ścianie delikatnie podkuwałem, żeby to popękało i potem właśnie po kawałeczku wydłubywałem, nacinałem. No mówię wam, zabawy było tutaj co nie lada. No tym bardziej to, że no tutaj właśnie nie bardzo mogłem uszkodzić, że tak powiem, nie mogłem i nie chciałem uszkodzić płytek, żeby no żadna nie pękła, czy gdzieś tam ta cała politura nie odskoczyła. Także to wszystko tutaj no wygląda brutalnie, ale powiem wam, że no wyjątkowo delikatnie się tutaj z tym wszystkim obchodziłem, z wyczuciem, że tak powiem. Taka zegarmistrzowska robota z młotkiem i przecinakiem. Na pewno przy takiej pracy trzeba mieć sporo cierpliwości. No tutaj nie da rady przyspieszyć, po prostu trzeba powoli, sukcesywnie, kawałeczek po kawałeczku wydłubywać to, co pozostało po tej starej umywalce. No i powiem wam, że tutaj w takich przypadkach taki nożyk jest naprawdę niezastąpiony. No i to jak widzicie tutaj też mimo odkucia i to już taki jest no fajny dostęp, no jest też problem z wydubaniem tego wszystkiego, no a co dopiero jak była cała umywalka. Także tutaj no marne szanse, żeby to normalnie można było wyciąć, wydobyć. Także tak jak widzicie, po kawałeczku opukuję to, co popęka, nacinam, no i odcinam od ściany, można powiedzieć. No i to już prawie jesteśmy u celu. Oczywiście jeszcze potem pozostanie wyczyścić ten klej, który pozostał, no bo nie możemy wklejać na te stare kleje, to co tutaj na ścianie zostało. Trzeba ścianę tutaj dobrze z tego wszystkiego wyczyścić, zanim wkleimy nową umywalkę. No i ostatnie cięcia. No i mamy. Umywalka odzyskana, można tak powiedzieć. Teraz pozostaje
właśnie to wszystko wyczyścić tutaj. Jak widzicie tutaj, gdzie jest silikon, a gdzie ten klej, taki szare coś, to nie wiem co to było, ale na pewno nie silikon, bo chociaż może tak wygląda z powierzchowni jak silikon, ale mówię, konsystencja była inna i o wiele mocniej się ściany trzymało niż silikon. I teraz po kawałku to wszystko ścinamy. I to wszystko robimy do czysta, tak żeby tam nie pozostało nic z tych starych warstw. A jak widzicie, ten silikon, jako te białe, to bardzo łatwo, fajnie odchodziło, a to się naprawdę wyjątkowo trzymało. No tutaj już mi się ostrze stępiło, czyli muszę sobie wymienić na nowy. Co prawda mógłbym tym robić, ale no to już nie jest ta jakość wycinania, także mam zawsze zapas tych nożyków, bo przy takich robotach to tych nożyków idzie dość sporo. Nowym nożykiem o wiele szybciej i dokładniej też się ścina to wszystko. No także jak widzieliście, no było solidnie zaklejone, także no nie było szans na wycięcie, jak mówiłem, tej całej umywalki w całości, także trzeba było takim właśnie trochę brutalnym sposobem to załatwić. Także tutaj jeszcze to wszystko obczyścimy i będziemy mogli brać się za montaż nowej umywalki. Oczywiście tutaj trzeba wcześniej przed montażem to wszystko dokładnie wysprzątać też, to chyba oczywiste. No i tu jeszcze małe szlify, małe poprawki, tak żeby dopieścić tą ścianę. No ale już jak widać jest różnica, nie ma tych starych klejów, silikonów, teraz tylko to oczywiście wszystko doskrobać, jakieś grudki, nie grudki. No i teraz jak mamy już ścianę wyczyszczoną, możemy wziąć nową umywalkę. Tak jak wspomniałem, to jest dokładnie taka sama jak była. Jak widać, ona kurierem przyszła, jest bardzo dobrze zabezpieczona. Tutaj sobie 2 styropianki biorę, na którym będę tą umywalkę, że tak powiem, uzbrajał, żeby jej nie kłaść bezpośrednio na płytki. I te całe wypełnienie do worka. No i mamy naszą nową umywalkę. Sobie właśnie na ten styropian położę, tak żeby
no, bezpieczniej było i dla umywalki, i dla płytek. Teraz tak, tutaj sobie zazwyczaj tak robię, że uzbrajam całą umywalkę, jak jest zdemontowana, bo jest po prostu wygodniej. No, w tym przypadku ten kran jest troszeczkę nietypowy, bardzo ładny, ale no nietypowy i troszeczkę by mi kolidował potem z silikonowaniem umywalki, ale do tego doszedłem dopiero jak zamontowałem ten kran, także teraz będę montował ten kran, ale za chwilę go będę musiał zdemontować. A dlaczego? Bo tył tej baterii dochodził no niemalże, no nie całkowicie, ale niemalże do samej ściany i potem, żeby w jednej linii ładnie wysilikonować to wszystko, no byłby problem, bo albo bym gdzieś niedociągnięcie miał, albo bym, no co gorsza, gdzieś pacnął silikonem właśnie tą baterię na wierzchu, a czego bym bardzo nie chciał, także kran postanowiłem właśnie teraz zamontuję, ale potem zdemontuję, bo postanowiłem, że już jak umywalkę zamontuję, obsilikonuję, wtedy założę. Po prostu ta bateria no, kolidowała mi trochę z tym silikonowaniem, ale tak zazwyczaj jak są normalne baterie, znaczy takie standardowe, to mi tam nie przeszkadzają i wtedy zakładam, uzbrajam całą umywalkę i wtedy wszystko już jak obsadzę, to silikonuję. No i tutaj ta bateria ma mocowanie nie na dwie śrubeczki, tylko tutaj jest taka jedna wielka nakrętka, że tak powiem, którą się całość wkręca. Jest to w jakimś stopniu, powiem Wam, nawet wygodniejsze w montażu. Się ręką łatwo nakręca, potem tylko odpowiednim kluczem dociągnąć i to wszystko no, jest wygodniejsza w montażu niż te na wkręty, choć co nie znaczy, że no, ten na wkręty jest gorszy. I tutaj właśnie zobaczcie, jak tą baterię ustawiam, może nie do końca widać, ale tam jest no, prawie do końca umywalki dochodzi i no, ciężko byłoby mi to obsilikonować tą umywalkę, nie brudząc, czy tam nie gimnastykując się, także tutaj postanowiłem zrobić inaczej, czyli zamontować tą baterię już po zamontowaniu umywalki i obsilikonowaniu. Czyli to wszystko demontujemy, tą baterię na razie odstawimy na bok. Ją na samym końcu zamontuję. No ale oczywiście korek jak najbardziej można zamontować właśnie na jeszcze niezamontowanej umywalce. No i tutaj standardowy kliklak. I tutaj jeden taki klucz mam do tych szerszych śrub, że tak powiem. I teraz tak, rozkręcamy to na dwie części. Pianka biała zawsze zostaje pod korkiem. Pod górną częścią ta silikonowy, ten pierścień, na dole ta uszczelka silikonowa.
No i teraz tutaj ile ręką da radę, to dociągamy. Tutaj trzeba, zanim to dociągniemy, skontrolować, żeby tam na górze ta górna część ładnie wpasowała się w otwór. No i teraz tutaj dociągamy. Nieraz jest w kształcie śruby, tu jest całość, także żeby nie porysować też, tu łapiemy za samą górę przy samej umywalce i dociągamy to. I dociągnąć to trzeba solidnie, ale oczywiście z wyczuciem. No i tutaj ten korek, że tak powiem, spust mamy zamontowany. Teraz taka przymiarka na sucho. Czy to wszystko będzie pasowało? Zresztą musi, bo jest identyczna. I teraz zwróćcie uwagę, ile się powinno dawać, ile ja daję silikonu, żeby tą umywalkę wkleić, żeby było uszczelnione, przyklejone, ale potem, żeby przy demontażu nie było takich właśnie niespodzianek, jak tutaj miałem. Czyli od rantów taką grubszą krechę robimy z silikonu i to w zupełności wystarczy, bo jeszcze jak umywalkę dosuniemy do samej ściany, ten silikon się jeszcze rozejdzie, także tu nie ma potrzeby całego tyłu zapaćkać tymi klejami, silikonami. Niby to potem ładniej, mocniej trzyma, ale tutaj i tak na tej szafce ona będzie bardzo dobrze trzymała. Jak widzicie, ten silikon wyszedł tutaj aż prawie na wierzch, że resztę właśnie już uzupełnimy po wierzchu. I to jak wyschnie, to ta umywalka też będzie nie do ruszenia, a w przyszłości jak będzie trzeba wycinać, po prostu będzie o wiele łatwiej to wyciągnąć, a teraz będzie równie dobrze trzymała, co trzymała tamta umywalka. No i teraz warstwę właśnie wierzchnią tego silikonu. Tam na bokach nie dawałem, bo tam z boku, zresztą zobaczycie na szpatułce później, tego silikonu bokiem wyszło dosyć sporo, także tam nie było potrzeby dawać dodatkowego silikonu. Oczywiście przed wyrównaniem fug, formowaniem fug zwilżyć. Ja tego już Wam pokazywałem, kiedyś taki specjalny płyn do fugowania mam. No i teraz ten nadmiar silikonu zbieram i formuję sobie już właściwą spoinę, jaka powinna być. I tu zobaczcie, widzicie, ile jeszcze silikonu z boku wybrałem. To wszystko, co wyszło, właśnie to, co pod umywalkę wciskałem. I tutaj też zwróćcie uwagę, patrzcie, ile silikonu zostało jeszcze. Także jest prosto i skutecznie. Niektórzy szpatułką robią i wystarczy. Ja tam wygładzam tak, żeby było, że tak powiem, dopieszczone. To jeszcze tam palcem często poprawiam, żeby ta spoinka była gładziutka jak pupa niemowlęcia. No i mamy umywalkę zamontowaną, zasylikonowaną. Teraz właśnie będę mógł założyć baterię, bo teraz już mam wszystko ładnie wysylikonowane. Oczywiście jeszcze tutaj ten korek, żeby nie zapomnieć, to też go od razu sobie wkręcę. No i teraz tą baterię już zamontuję.
na gotowo, na sztywno. I jak widzicie, ona tutaj praktycznie dochodzi do ściany, dlatego też no, tam bym miał problem z silikonowaniem. I teraz tak jak tam w przypadku na początku robiłem, czyli podkładka gumowa, podkładka metalowa i ta nakrętka. No i tu jak widzicie jest właśnie cała taka śruba i to wszystko teraz skręcam ręką, potem tym kluczem, co dokręcałem syfon, dokręcę, dociągnę to, żeby no, ta bateria tam się nie ruszała na tej umywalce. Tutaj dociągam tak, żeby tam jeszcze oczywiście ustawiłem tą baterię, żeby była no, równo. I teraz tym kluczem dociągam już do oporu, no, żeby ta bateria się stabilnie trzymała. No i baterię mamy zamontowaną, teraz pozostaje tylko podłączyć wężyki. I tutaj w tym przypadku, jak wężyki też ładnie są oznaczone z tymi przeplotami czerwonymi, to jest do ciepłej wody, z niebieskimi do zimnej. Tutaj ręką ile się da złapać, potem kluczykiem dociągnąć. Też oczywiście tutaj nie przesadzać, wystarczy do lekkiego oporu i powinno dobrze trzymać. No i ciepłą mamy zamontowaną, teraz wężyk na zimną wodę i tutaj też trzeba pamiętać, żeby no, te wężyki tak ułożyć, żeby się nie załamywały, bo raz, że to skraca żywotność wężyka, dwa, że przepustowość wody też zmniejsza, jeśli się wężyk załamie, także tutaj może, jeśli jest nad tego, to taką pętelkę jakby zrobić i to zupełnie, no powinno tak być, a nie żeby było załamane. I teraz tutaj wodę odkręcam, sprawdzam, czy wszystko jest ok, szczelne przy połączeniu tej baterii. No i teraz jeszcze nam pozostanie zamontować nowy syfon. Oczywiście tego starego nie będziemy już montować. No i tutaj już syfon z nierdzewki, tam stary jak widzicie był biały, plastikowy, ten jest z nierdzewki w takim kolorze, nie wiem, no taki szczotkowany można powiedzieć. No, rurka odpływowa tutaj jest długa, także no, trzeba będzie dociąć. Ja akurat tutaj nie miałem, bo to można albo flexem ładnie dociąć, albo są obcinaki do takich rurek. No ja tutaj w tym przypadku zapomniałem, powiem wam, a nie chciało mi się lecieć do samochodu i tutaj ręcznie tą rurkę obcinałem, co no, zajmuje trochę czasu i zabawy. Powiem wam, że nie polecam wam ręcznie obcinać tych metalowych rurek. Ale to za chwilę, teraz na sucho sam syfon zamontuję, żeby
odmierzyć długość tej rurki, która będzie wchodziła do kanalizacji. Tutaj jak widzicie pacłem, ale to potem wyczyszczę oczywiście, żeby to nie zostało. Tutaj odznaczyłem miejsce cięcia, żeby ten nadmiar odciąć. W poszukiwaniu brzeszczotu no i to powinienem mechanicznie obciąć, ale no mówię wam, nie polecam wam cięcia tego ręcznie, mimo nawet jak się ma dobry brzeszczot ostry, no jest tutaj trochę zabawy cięcia, także zdecydowanie polecam albo specjalnym obcinakiem, albo po prostu flexem. No było tak trochę z mojej strony, no nie fachowo zrobione obcięcie, ale no czasami gdzieś mi się trafi zrobić takiego baboka, chociaż to w niczym tam nie przeszkadza w szczelności ani nic, ale no generalnie tak się nie robi. I to, co właśnie cięłem, to wkładam do syfonu, żeby tam gdzieś jakieś zarysowanko czy coś było, to żeby to ukryć, żeby na wierzchu cała rurka była, że tak powiem, idealna, bez skazy. Tu jak widzicie już tej kreseczki nie ma, już ją wyczyściłem, jakby co. No i teraz ten cały syfon już na gotowo skręcam z tym korkiem spustowym. I tutaj praktycznie no nie potrzeba tutaj żadnych narzędzi, to wszystko ładnie się skręca rękoma, palcami, także tutaj narzędzi żadnych nie trzeba, żeby ten syfon poskręcać. No i teraz próba wody, czyli najpierw standardowo puszczam tak luźno wodę, sprawdzam czy no nie ma wycieku, jeśli nie ma, to napełniam komorę umywalki i wtedy że tak powiem pod obciążeniem sprawdzimy, bo wtedy jeśli gdzieś jakaś niedokładność, nieszczelność jest, to najlepiej właśnie wychodzi. No i teraz puszczamy wodę całym cugiem i patrzymy, czy gdzieś jakaś kropelka się pojawia, czy nie. No tutaj wszystko było ok, także można powiedzieć, że umywalka, wszystko jest zmontowane, wystarczy posprzątać, założyć z powrotem szufladę. Można ogłosić kolejne, że tak powiem, zwycięstwo na froncie. Także to na dzisiaj tyle, moi drodzy. Dzięki za oglądanie. No i tak, jesteśmy po robocie. Tak jak widzieliście, no nie było łatwo, nie poszło tak jak powinno. Jednak tak jak mówię, no zawsze są jakieś niespodzianki. No w tym przypadku umywalka była tak przyklejona, że mimo wycinania, no za cholerę nie chciała drgnąć.
była, no tam gdzie był silikon, to silikon, a tam głębiej, jak widzieliście, to dość szeroka była ta umywalka i na całej szerokości była jeszcze przyklejona jakimś klejem. Cholera wie, no tak mi się wydaje, bo to na silikon mi nie wyglądało. Także no musiałem ściąć i po kawałeczku delikatnie podtukiwać, żeby tam nie uszkodzić płytek i po kawałeczku wycinać. No taka, powiem wam, taka dubanina, typowa taka dubanina, no i robota taka trochę, no, że tak powiem, precyzyjna. Wiem, to śmiesznie brzmi, młotek, śrubokręt nie kojarzy się z precyzyjną pracą, no ale mimo wszystko jednak to precyzyjny prac. Generalnie, no potem montaż to już jest bajeczka, nie? No i jak widzieliście, tam tylko na rantach dałem ten silikon, co w zupełności wystarczy, bo jak on tam złapie, sklei, to i tak ta umywalka nie drgnie. Także nie wiem, po co cały tył zaklejać, no a potem przy demontażu właśnie wychodzą takie chocki klocki, jak tutaj widzieliście. No i tutaj też od razu było wymienione, jak widzieliście, bateria i syfon. No i co do baterii, no to też przeważnie zawsze montuję baterię od razu, jeszcze jak jest zdjęta umywalka. No w tym przypadku montowałem baterię już jak umywalkę zamontowałem i obsilikonowałem, z tego względu, żebym tam no nie podszedł, a jeśli bym podszedł, to bym upaćkał tą baterię, bo ona no, taki kształt miała, że prawie do ściany dosięgała, tak żeby było niewygodnie silikonować. A jeśli już tam by się dało, no nie chciałem też upaćkać tej baterii, także założyłem umywalkę, obsilikonowałem, a potem założyłem baterię, tam na tyle miejsca było, że spokojnie można było to zmontować. Także no i tam syfon też już z nierdzewki, tak jak widzieliście, bo tam był plastikowy. No sprawdziłem wszystko, tak, nic nie kapało, nic nie leciało. No, chyba tyle. Dobra, ja jadę dalej sobie. Dzięki, moi drodzy, i co, do zobaczenia. Do zobaczenia przy następnych pracach jak zawsze. Cześć!